Cześć kochani, to już 5. odcinek, 5. dzień mojej wyprawy, 5. dzień pod rząd. Działam pod dużym, silnym stresem. Myślałam, że wszystko co hardkorowe mieliśmy wczoraj. Dzisiaj miałam kemping znowu w bajecznym miejscu pod Zakopanem. Dojazd tutaj nie był najprostszy, ale na szczęście Mach ma napęd na 4 koła. Właśnie sobie uświadomiłam, że Wam jej nie pokazałam. Mega wygodny, twardy materac, trochę schowków, solary na dachu, co mi się podoba najbardziej. Mam tu kuchnię, lustereczko. Okej, mam wiadomość z następnym punktem startowym. A Was tymczasem zostawiam jeszcze chwilę z tymi pięknymi widokami. To ostatnia przygoda Mai w jej podróży elektrycznym Mustangiem Mach-E. Tym razem ekipa Forda przygotowała dla Mai wyzwanie na Podhalu. To bez wątpienia jeden z najbardziej malowniczych zakątków na mapie Polski. Bogaty w spektakularne widoki i górskie szlaki, które nieustannie przyciągają w te rejony rzesze turystów. Jednak nawet w szczycie sezonu turystycznego można tutaj znaleźć spokój i ukojenie wśród przyrody i gór, czyli idealne warunki na podładowanie baterii, o czym Maja ma przekonać się podczas dzisiejszego wyzwania. Nie ma to jak wybrać się elektrykiem z przyczepką, kajakiem i rowerem górskim na dachu na górską drogę pod Zakopanem. Hej! To auto to jest naprawdę sztos. Jeżeli tylko jesteście w stanie swoje podróże tak układać, żeby mieć dobre ładowarki po drodze, to Mustang Mach-E to jest auto marzenie. Nagłośnienie Bang & Olufsen taką robi robotę, jak macie ciszę od elektryka i piękną muzykę petarda. A jak widać, potrafi sobie poradzić naprawdę z dużymi wyzwaniami. No, trochę mi zaczyna padać, więc ciekawi mnie, czy to jakoś wpłynie na moją ostatnią aktywność. Do tej pory mieliśmy mega farta z pogodą. Czy do tej pory miałam mega farta z pogodą. Ale widoki. Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami Maja ma udać się do najwyżej położonej w Polsce miejscowości Ząb, nieopodal Zakopanego. Tutaj, u podnóży Tatr, na Maję czeka wyzwanie, którego główni bohaterowie potrafią pokazać charakter. O proszę. Konie w Tatrach, no tego się nie spodziewałam. Ale mega. Dzień dobry. Mam taką bucket list rzeczy, które chciałam zrobić, kiedy skończę karierę sportową. I między innymi na tej liście jest właśnie jazda konna, więc bardzo się ucieszyłam na tę aktywność. Witaj Maju. Cześć. Witam Cię w Twojej kolejnej przygodzie. Jak się domyślasz, tutaj będzie jazda konna. Iwona od urodzenia związana jest z końmi. Prowadzi stajnię i szkołę jazdy konnej oraz organizuje rajdy konne po najpiękniejszych miejscach Podhala. Czekają na Ciebie 2 hiszpańskie konie, Ofendido i Enredado. Jazda konna na Podhalu to nie tylko sport i rekreacja, ale też można tutaj świetnie naładować baterię. Wierzę Ci na słowo, bo konie są piękne, widoki też cudowne. Ja jako dziecko byłam na obozie konnym, ale tylko raz w życiu. Bardzo mi się podobało, potem nigdy nie było na to czasu, więc bardzo się cieszę, że zwłaszcza w takich okolicznościach będę mogła tego spróbować. Bosko. Na żaglach trochę mnie wywiało, na kajakach uderzyłam głową w betonowe dno. No już trochę miałam adrenaliny w swojej krwi, wystarczyło mi jej na te 5 dni, więc ucieszyłam się, że czeka mnie nieco bardziej relaksująca aktywność. A przynajmniej na taką się zapowiadała. Plan przygody zakłada, że Maja ma wyruszyć z Iwoną na konną wycieczkę w najpiękniejsze zakątki Podhala. Jednak wcześniej nasza bohaterka musi przejść błyskawiczny kurs jazdy konnej i przekonać się, czy w ogóle da radę samodzielnie wyruszyć na konną przejażdżkę. Nauka jazdy na koniu to nie tylko rozwijanie umiejętności jeździeckich.
To przede wszystkim nauka budowania więzi ze zwierzęciem i poznawania go, praca nad prawidłową komunikacją z nim oraz nauka jego charakteru. I wygląda na to, że ta część kursu idzie Mai całkiem nieźle. Iwona, póki co ta jazda konna wydaje mi się taką najbardziej relaksującą z wszystkich aktywności, które robiłam. Powiedz, czy to faktycznie tak jest, że obcowanie ze zwierzętami pomaga doładować baterię? Oj, oczywiście, że tak. Jeśli uprawiamy właśnie jeździectwo, w momencie, kiedy wyruszamy już w podróż koniem, bądź trenujemy na padoku jakieś elementy, skupiamy się tylko i wyłącznie na koniu i na pracy nad sobą, bo przede wszystkim trzeba pierwsze zacząć pracować nad sobą, żeby móc zapanować nad koniem i fizycznie, i psychicznie. Powiedz, czy każdy może przyjechać tutaj na Podhale i nauczyć się u Ciebie jeździć konno? Oczywiście, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zacząć przygodę z jeździectwem, którzy chcieliby zobaczyć te piękne widoki, te tereny, dziewicze miejsca, które przejeżdżamy końmi. Mogą boleć różne części ciała po takiej przygodzie, ale też... Ale na pewno nie boli głowa. Ale na pewno nie. Głowa się ładuje widokami, to zdecydowanie. Ładuje się widokami. Dobrze, a powiedz, żeby pojechać w teren, ile trzeba mieć umiejętności? Po jakim czasie od początku nauki jesteśmy już na tyle przygotowani, żeby wyjechać w teren? Trzeba swobodnie poruszać się w 3 podstawowych chodach. Jest to stęp, kłus i galop. Pamiętam z dzieciństwa, że galop był absolutnie obłędnym przeżyciem. Powiedz, czy dzisiaj uda nam się spróbować galopu? No, na treningu, który robiłyśmy tutaj z tyłu, pięknie kłusowałaś, więc myślę, że wszystko wyjdzie w praniu. Konie są, trzeba to podkreślić, zawsze nieprzewidywalne w terenie. Więc jeśli Enredado Cię poniesie, będę musieć lecieć za Tobą. Okay. Chodźmy, spróbujmy. Chodźmy. Jak ćwiczyłyśmy na spokojnie, koń wydawał się bardzo, bardzo zrelaksowany, zupełnie nie miał w głowie głupich pomysłów, ale potem przyszła burza. Nie, to idzie bokiem, idzie bokiem. Mimo że gradowa nawałnica zdawała się niczym koniec świata, to jak po każdej burzy i tym razem nad Podhalem wyszło słońce. Po przegrupowaniu szeregów Iwona z Mają ponownie wskoczyły na konie i ruszyły na wyprawę, na drugą część przygody. Kiedy jechałyśmy w teren, to już Ogier przestał się zachowywać tak spokojnie. Ale to nie był koniec atrakcji. Czekaj. Bo ten coś tu mnie chce gryźć twojego i... Ugryzł go. Konie rasy hiszpańskiej są znane ze swojego gorącego temperamentu i jak widać nie mają taryfy ulgowej dla początkujących jeźdźców. Jednak Maja, jak na olimpijkę przystało, nie poddaje się tak łatwo i wkrótce to koń musiał uznać wyższość jej temperamentu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Przepiękne konie, przepiękne miejsce. Ty jesteś pełną pasji osobą i zarażasz tą pasją, więc dziękuję. Mam nadzieję, że będę miała okazję przyjechać do Ciebie do Zębu na dłużej i faktycznie się nauczyć. Bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień. Pięknie galopowałaś. Naprawdę jesteś bardzo dzielną uczennicą. Powiem Ci. Dzielną, tak czy zdolną, to jeszcze bym polemizowała, ale... Dzielną i zdolną uczennicą. Bardzo łatwo nam ta jazda poszła. Na zakończenie Iwona wraz z Sylwią na specjalne życzenie Mai dały popis swoich umiejętności jeździeckich, demonstrując to, co w jeździe konnej jest najpiękniejsze i daje najwięcej satysfakcji. Galop. Przygoda na Podhalu kończy wyprawę Mai w Mustangu Mach-E w poszukiwaniu przygód i wyzwań dostępnych oraz przystępnych dla każdego.
ciągu 5 dni Maja spróbowała najrozmaitszych pomysłów na aktywne spędzenie czasu w duchu przygody. Walczyła o przyczepność, próbując wspinaczki skałkowej w podkrakowskiej Dolince. Na Górze Żar zgłębiała tajniki maksymalizowania zasięgu podczas lotów szybowcem. Nad Jeziorem Czorsztyńskim zaznała spokoju i ukojenia, jakie potrafi zaoferować żeglarstwo, a swoją moc i osiągi przetestowała mierząc się z Dunajcem w kajaku górskim. Na zakończenie, po wyczerpujących przeżyciach w powietrzu, na lądzie i pod wodą, Maja naładowała energię podczas wycieczki konnej na Podhalu. A to wszystko w towarzystwie cichego bohatera jej wyprawy, czyli Forda Mustanga Mach-E, który udowodnił, że jest dzielnym i wytrwałym towarzyszem, nawet dla wyjątkowo aktywnego trybu życia.